Można powiedzieć, że wody oblewające Kefalonie mają kolor spełnionych snów. To jest naprawdę fantastycznie. A my w tydzień przejechaliśmy ponad 500 km. Odwiedziliśmy miasteczka i wioski. Wszystko po to, żeby pomóc Wam zaplanować urlop na własną rękę. Kefalonia to miejsce, w którym naprawdę marzenia się spełniają. Tutaj można się zakochać i zostać na zawsze. Na potrzeby tej serii filmów podzieliliśmy Kefalonię na 3 części: zachodnią, północną i południową. W tym odcinku zapraszamy na zachód wyspy, gdzie zaczynamy naszą podróż. Wylądowaliśmy w końcu na Kefalonii, stęsknieni za tym fantastycznym greckim słońcem. Po długiej zimie w Polsce ja miałam wrażenie, że w tym roku ta zima się nie kończy, jest cały czas szaro, buro, za to tutaj piękne, bezchmurne niebo, turkusowe morze i przepiękne, cieplutkie słońce, więc ja byłam bardzo stęskniona. Jestem na baterie słoneczne, więc od razu wystarczyło, że wyszłam z samolotu i od razu mam mnóstwo energii. Rzuciliśmy coś szybko na ruszt, bo dzień zaczęliśmy dość wcześnie. O 2 w nocy wstawaliśmy, bo mieliśmy lot z przesiadką i zaledwie 7 minut od lotniska mamy pierwszą plażę. Markis Gialos, bardzo fajna plaża, nie za szeroka, ale też długa, więc myślę, że w sezonie też trochę osób się tutaj zmieści. Są 2 tawerny, w jednej można wypożyczyć leżaki, ale jest też sporo miejsca, gdzie można rozłożyć się z własnym leżniskiem. Jest bardzo blisko parking i takie zejście na plażę po schodkach, więc to jest akurat plus, bo tutaj na Kefalonii nie do wszystkich plaż jest taki łatwy dostęp jak tutaj. No i korzystamy, pierwszy raz korzystamy z plażowania na Kefalonii. Plaża Paliostafida, która jest położona trochę poza centrum Argostoli, czyli stolicy wyspy. Jakie wrażenia z tej plaży? No, powiem Wam tak, plaża byłaby całkiem fajna, bo ma długość 400 metrów, więc jest dość długa. Jeśli chodzi o szerokość, to tak mniej więcej między 5 a 30, więc w jednych miejscach jest szeroka, w innych węższa. Są skały, takie fajne zakamarki, więc mogłaby być interesująca, ale buduje się tutaj duży resort. I myślę, że jeśli ten resort tutaj powstanie, no to nie wiem, czy to będzie prywatna plaża, czy po prostu dostęp do niej będzie niejako utrudniony, bo nie ma tutaj tak naprawdę miejsca do zaparkowania, więc jedynie te osoby, które gdzieś tam tutaj w okolicy mieszkają, mają apartamenty, no to pewnie będą z tej plaży korzystać. Natomiast żeby specjalnie do niej jechać, to myślę sobie, że chyba raczej nie. My akurat mieszkamy niedaleko, więc przyszliśmy sobie tutaj wieczorem na zachód słońca i jesteśmy sami. Nie ma nikogo, żywej duszy, ale pamiętajcie, że jest początek maja, więc początek sezonu tak naprawdę. Dużo knajp jest zamkniętych, wszystko dopiero się otwiera, budzi do życia. To nie nasza majówka w Polsce, że wszędzie jest pełno turystów. Tutaj tak się powolutku rozkręcają dopiero. Kolejna plaża położona bardzo blisko Argostoli to Gradakia Beach w małej klimatycznej zatoczce. Piasek inny niż na tej, na której byliśmy poprzednim, bo tam był taki złoty, tu mamy szary i plaża jest dość mała. Jeśli chodzi o szerokość, no to zmieści się parę rzędów leżaków, dlatego, bo jest bar, są prysznice w związku z tym, no i leżaki oczywiście w sezonie będą płatne. Jeśli chodzi tutaj o cenę tych leżaków, to w zeszłym roku było to 15 euro, w tym roku na pewno od tej ceny zaczną. Bardzo możliwe, że w tym najwyższym sezonie będą kosztować 20 euro za parę. Dojazd dość łatwy, prosty. Jest mały parking zaraz przy barze, albo można zostawić samochód trochę wyżej i przejść sobie taką ścieżką między drzewami, więc dość przyjemnie, ale na pewno nie będzie to dzika plaża. To, co jest jeszcze fajne, to zaraz obok tej zatoczki jest takie wybrzeże, które jest bardziej skaliste i w skałach, takich małych klifach ukryte są małe jaskinie, więc jeśli lubicie eksplorować takie miejsca, no to tutaj myślę, że będziecie się dobrze bawić, zwłaszcza, że
że zejście do wody jest takie łagodne, a tutaj blisko tych małych jaskiń też ta woda jest płytka, więc myślę, że to jest całkiem bezpieczne w związku z tym, że w zatoce te wody morskie są dużo spokojniejsze. Na tej poprzedniej plaży, na której byliśmy, był taki punkt, w którym można było wypożyczyć sprzęt taki wodny i rowerek to była cena 25 euro za godzinę, kajak 20 pojedynczy, 30 podwójny i za supa 20 euro za godzinę. No to też to nie jest tanio, jeśli ktoś przyjeżdża tutaj na dłużej i lubi tego typu rozrywkę. Kolejna plaża na naszej liście, Kalamia Beach. Przepiękna plaża. Jak już tutaj dojechaliśmy i zobaczyliśmy z góry ją, to już wiedzieliśmy, że będzie piękna i naprawdę jest piękna, ukryta w takiej zatoczce. Jeśli chodzi o dojście do niej, no to trzeba się kawałek przejść taką polną drogą. Jest trochę problem, żeby zostawić tutaj samochód, bo w zasadzie chyba trzeba go zostawić przy ulicy, ale to nie jest jakiś bardzo długi, wymagający spacer, a plaża jest naprawdę przepiękna. Jest mała, z takimi jasnymi skałami, klifami, małymi jaskiniami. Zaraz tutaj za rogiem, można tak powiedzieć, jest taka większa jaskinia, więc jeśli ktoś lubi właśnie eksplorować takie miejsca, to myślę, że bardzo mu się spodoba. Jeśli chodzi o udogodnienia, to właśnie buduje się tutaj taki mały bar, ale to raczej będzie taka budka, w której można będzie kupić coś do picia, nie jakaś tawerna czy jakiś większy lokal. No i prawdopodobnie, jeśli pojawił się taki mały lokal, kantyna taka, to pewnie pojawią się i leżaki, ale póki co nie ma tutaj żywej duszy, jesteśmy tylko my i pan, który zbija z desek ten oto bar. Kefalonia oferuje nam naprawdę przepiękne, spektakularne widoki. I właśnie jesteśmy na takim jednym z punktów widokowych, który znajduje się niedaleko Argostoli. Jadąc w kierunku półwyspu Paliki, możecie znaleźć wioskę, która nazywa się Farsa. I oferuje ona przepiękny widok na morze, zatokę i po drugiej stronie na miasto Lixouri. Farsa dzieli się tak naprawdę na dwie części. Jest Stara Farsa, czyli wioska, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1953 roku i opuszczona przez mieszkańców. W zasadzie jest to teraz taka wioska widmo, tylko ruiny starych domostw. I ta nowa część, właśnie gdzie mieszkańcy po trzęsieniu ziemi przenieśli się bliżej głównej drogi i założyli nową osadę, ma zaledwie 220 mieszkańców, więc to naprawdę mała wioseczka, ale warto zatrzymać się tutaj jadąc drogą lądową na półwysep Paliki, no bo oczywiście z Argostoli możecie też przepłynąć promem, ale jeśli będziecie zwiedzać coś w okolicy, to warto zatrzymać się chociaż na chwilę tutaj. Jest, jak widać, ławeczka, można usiąść i napawać się tymi pięknymi widokami. Kolejny punkt widokowy z zapierającymi dech w piersiach widokami w wioseczce Kuruklata. Też dokładnie po tej samej drodze, co miejscowość Farsa. Trzeba troszeczkę podjechać samochodem, ale to jest naprawdę blisko, więc przejeżdżając tędy warto zboczyć troszeczkę w górę, wjechać tutaj i cieszyć się tymi widokami, bo no naprawdę jest pięknie. Cała ta zatoka, miasteczka, przepiękny. Zaraz koło kościoła jest parking. Niestety kościół jest zamknięty, bo ma też fajną wieżę i wygląda na to, że można tam wejść na górę i widoki pewnie są jeszcze lepsze. No ale my nie wchodziliśmy na wieżę, ale mamy Romka, który poleciał i nam to wszystko pokazał. Niedaleko kościoła, jak pojedziecie dalej, będziecie mieli kolejny piękny punkt widokowy, który można powiedzieć jest takim tarasem widokowym na Zatokę Livadi. Naprawdę przepięknie. I znajdziecie tutaj bardzo charakterystyczną część budowli. Kawałek dzwonnicy i można się zastanawiać, skąd ona się tutaj wzięła, bo w zasadzie są tutaj same skały i do niczego ta dzwonnica nie pasuje. Od razu widać, że to dzwonnica kościelna i można się zastanowić, dobra, jest dzwonnica, gdzie jest kościół? Jaka jest historia tego miejsca? Ten kościół, przy którym byliśmy wcześniej, kościół Jana Chryzosoma, został zniszczony podczas tego trzęsienia w 1953 roku i odbudowany. I odbudowana wtedy została także ta właśnie dzwonnica. Zastosowano specjalną konstrukcję z żelbetu, która miała być odporna na tego typu psikusy natury, natomiast niestety w 2014 roku
roku było kolejne trzęsienie ziemi tutaj na wyspie i dzwonnica uległa zniszczeniu. Pomimo tej takiej mocnej konstrukcji przechyliła się o 40 stopni, no i trzeba było ją tak jakby obciąć i przenieść w inne miejsce ze względów bezpieczeństwa. No i tak pojawiła się ona tutaj, więc jest przy punkcie widokowym i jest takim symbolem takiej niezłomności mieszkańców, że mimo trudnych warunków oni i tak odbudowują te miejsca kultu nie raz i nie dwa, a w czasie historii wiele razy. I oczywiście planują odbudować dzwonnicę kolejny raz. Pojechaliśmy do restauracji Avli, wybraliśmy taką ze względu na dobre oceny, fajne menu i dobre ceny, trzeba przyznać. Ja poszedłem oczywiście tradycyjnie w kefalońską potrawę, która się nazywa kefaloni tiki kreatopita. Jest to po prostu zapiekanka mięsna z cielęciną, siekaną cielęciną w cieście filo. Także tak to wygląda, jest fajnie rozcięta. Aha. Wygląda to ciekawe. To chyba jest ryż jeszcze w środku. Zaraz to sprawdzimy. Cielęcina doprowadzona do tego stanu, jak się robi szarpaną wołowinę albo właśnie szarpaną cielęcinę czy kurczaka, czyli bardzo mięciusieńkie. Ciasto filo bardzo przyjemne, delikatnie przyprawione, więc właściwie też bardzo prosta potrawa. Nie ma tu nic skomplikowanego. Natomiast Kasia wzięła labraksa, czyli okoń morski i z ryżem orzo, który wygląda makaronem orzo, który wygląda jak ryż. Już tak mnie tym wyglądem zmylił, że pomyliłem nazwę. I odrobina szafranu, jest zarzucony, wygląda mega. I jeszcze mam tutaj lokalne piwko. Shallow Waters chyba było po angielsku, bo tu wszystko już jest napisane greckimi literkami. Jest to IPA, bardzo delikatne, bo 4% tylko. Po takim małym piwko mogę spokojnie prowadzić. Cenowo 12 euro. Moja potrawa, twoja Kasia chyba 13. Albo coś takiego. No w każdym razie na pewno nie jest drogo. Pani jeszcze po obiedzie poczęstowała nas likierem z granatu. Pachnie pysznie. Jak taka szarlotka nasza trochę, ale jednak granat, pycha. Lixouri to drugie pod względem wielkości miasto na Kefalonii, ale będąc tutaj dzisiaj naprawdę nie sprawia takiego wrażenia. Jest bardzo spokojne. W ogóle uważam, że majówka na pobyt w Kefalonii jest idealna. Sezon dopiero się zaczyna. Leżaki, parasole dopiero powolutku są rozkładane. Stoliki, ogródki tak samo. I jest bardzo spokojnie. Na środku placu w Lixouri, takiego głównego placu, rośnie wielki platan, a dookoła niego jest właśnie pełno kawiarenek i restauracji ze stolikami, które na ten moment są puste, więc to są idealne warunki do odpoczynku. Megas Lakos. No przefajna plaża. Dojazd jest praktycznie do samej plaży. Jest asfalt, jest parking i plaża jest bardzo długa. Jest tutaj sporo miejsca, jest dość szeroka. Jeśli chodzi natomiast o takie udogodnienia, no to nie ma prysznicy. Jest jeden bar, no oczywiście teraz zamknięty, bo jest jeszcze poza sezonem, ale sama plaża jest naprawdę bardzo fajna, super łagodne zejście do wody, więc w ogóle dla kogoś z dzieciakami to myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo możecie sobie dojechać pod samą plażę, jest piasek, więc dzieciaki mogą sobie robić jakieś zamki z piasku, jest długo, płytko, więc można mieć je na oku. Myślę, że to jest naprawdę fajny kierunek dla takich rodzin z dziećmi. Na dzisiejsze dłuższe plażowanie wybraliśmy plażę Ksi, która jest podobno jedną z najpiękniejszych plaż na całej Kefalonii. Jest taka wizytówkowa, można powiedzieć. No i muszę wam powiedzieć, że faktycznie robi wrażenie. Ten piasek tutaj takiego koloru mocno brązowego w niektórych momentach, jak słońce pada, to nawet wydaje się, że on jest o takiej czerwonej, brunatnej barwie. I klify, które tak nie do końca są takimi skalnymi klifami, a klifami z takiej gliny, więc dlatego tutaj naprawdę trzeba uważać. Nie można się rozbijać bardzo blisko tych ścian skalnych, no bo jest ryzyko, że coś wam spadnie na głowę. Jeśli chodzi w ogóle o takie ogólne wrażenia co do tej plaży, to tak jak powiedziałam, bardzo fajna i bardzo przyjemna, ale dość wąska, za to bardzo długa. W sezonie nabite jest tutaj na pewno full ludzi
Są takie ciekawe jaskinie, jest piękny widok w oddali na Zakynthos, są beach bary, jest dobry dojazd do tej plaży, bo w zasadzie pod samą plażę możecie dojechać asfaltową drogą, natomiast z parkingiem są jakieś małe parkingi, niektórzy ludzie parkują tutaj wzdłuż ulicy, no tutaj jest dość ciasno, no i jest dość daleko od centrum Missouri, więc tylko i wyłącznie samochodem, piechotą nie ma szans. Lixowi, wracamy do Argostoli, gdzie mamy dzisiaj nocleg, tym razem inną drogą, bo przyjechaliśmy drogą lądową, a wracamy drogą morską, promem. Jeśli chodzi o bilety na prom, to koszt biletu samochód plus kierowca to jest 6 euro, natomiast za każdego pasażera 3 euro, więc jakby nie patrzeć, wychodzi 3 euro od sztuki, niezależnie czy człowiek, czy samochód. Czy maj to dobra pora na odwiedzenie Kefalonii? Zdecydowanie tak. Jesteśmy tutaj w majówkę, czyli sezon dopiero się zaczyna, chyba nawet się nie zaczyna. To jest taki absolutny początek i wyspa jest przepiękna, kwitnie, jest tak bardzo kolorowo, a przede wszystkim bardzo, bardzo spokojnie. Tak naprawdę jedynymi turystami oprócz nas, no to jest trochę Anglików, Brytyjczyków i trochę Niemców, a tak jest w zasadzie pusto, spokojnie, plaże są puste. Fakt faktem, że restauracje i sklepy w większości są zamknięte, ale za to mamy inne walory, spokój i to, że możemy się cieszyć tą wyspą, bo ona jest praktycznie tylko dla nas. Plaża Laccadakia jest położona w tej dzikiej części półwyspu Paliki. Faktycznie jak się tutaj jedzie, to nie ma nic, jest z dala od cywilizacji. Nawet nie ma tutaj zasięgów w komórce, ale jest asfalt. Do samej plaży doprowadzony jest asfalt, jest mały parking. Sama plaża, jak widzicie, jest bardzo mała, taka kamienista, ale bardzo urokliwa. Pomiędzy tymi skałami, tam są takie jaskinie i miejscowi mówili nam, że nawet w sezonie tutaj jest w miarę spokojnie, no bo jest to jednak kawałek od takiej cywilizacji, od miejsca, gdzie są apartamenty czy hotele, więc większości ludzi po prostu nie chce się tutaj dojeżdżać, a warunki ponoć do snurkowania są bardzo fajne. Ja wprawdzie nie wchodziłam, bo trochę za zimne jeszcze jest to morze, no ale zdaje się na opinię miejscowych, że warto tutaj chyba przyjechać. Monaster Kipuria, który mieści się na 90-metrowym klifie, skąd rozciąga się przepiękny widok i to jest kolejny fajny punkt widokowy na zdjęcie. Podobno najpiękniejszy wychodzą tutaj o zachodzie słońca. My być może wrócimy tutaj, ale na wszelki wypadek, gdybyśmy nie wrócili, a byliśmy w okolicy, to przyjechaliśmy też tutaj w ciągu dnia. Monastyr Ogrodów, bo tak go kiedyś nazywano. To wszystko za sprawą uprawianych tu kiedyś przez mnichów ogrodów. Natomiast na dzień dzisiejszy mieszka tutaj tylko jeden mnich, ale jak widać dzisiaj chyba ma wolne. Jest niedziela albo no jest zamknięte. W monastyrze można zobaczyć 3 ikony, ale niestety my ich dzisiaj nie zobaczymy, które są patronami świętych 3 wysp. Świętego Dionizosa, który jest patronem wyspy Zakynthos, świętego Spirydona, patrona Korfu i świętego Gerasimosa, który jest patronem właśnie Kefalonii. Plaża Amos to absolutna wizytówka Kefalonii. Znajdziecie ją praktycznie w każdym folderze i pomimo, że nie można teraz tutaj plażować, to warto przyjechać chociażby po to, żeby zobaczyć ten wspaniały widok, tą piękną turkusową wodę w połączeniu z jasnym żwirkiem, te kolory, zieleń, białe skały, no
tego nie wymyśliłaby żadna sztuczna inteligencja. To jest absolutnie przepiękny, fantastyczny widok. Dlaczego nie można na niej plażować? Ano dlatego, że skały, które tutaj są, odrywają się do tego stopnia, że kiedyś prowadziło na tą plażę 400 schodów, które zostały zawalone i na ten moment jeszcze nie są zrekonstruowane. I w związku z tym, że jest niebezpieczeństwo dalszego odrywania się skał, no to plaża jest zamknięta, ale dla tych widoków, uwierzcie mi, chociażby przyjechać tutaj na chwilę warto. Plaża Agia Eleni to jest czyste złoto, jest przepiękna, w małej zatoczce, ukryta między skałami, taka kamienista z takim drobnym żwirkiem, krystalicznie czysta woda, turkus, błękit, przecudna, ale nie jest to plaża dla każdego. Jest to plaża, która jest ukryta w tej dzikiej części Półwyspu Paliki i dojazd do niej jest dość trudny, no bo to jest jakieś 5 km od głównej drogi. Droga jest bardzo wąska i pomimo tego, że jest parking i asfalt doprowadzony do samego parkingu, to jest stromo i ta dróżka jest bardzo wąska, więc raczej nie polecałabym tu w sezonie przyjeżdżać takimi małymi piździkami jak Kia Picanto albo coś takiego jak malutki Citroenik z małym silniczkiem, tylko raczej z czymś konkretnym. No albo najlepiej samochodem 4x4. Piękne plaże, ale zgłodnieliśmy, bo śniadanie jedliśmy bardzo, bardzo wcześnie. W zasadzie to nawet nie było śniadanie, tylko szarlotka z kawą, którą poczęstowała nas pani w apartamencie, w którym mieszkaliśmy. I trafiamy do restauracji La Doccolia Stil Plagia w centrum malutkiej wioski. To jest taka rodzinna tawerna, restauracja, trudno powiedzieć, a z racji, że mamy wczesny sezon, no to nie ma czegoś takiego jak karta dań, tylko po prostu wchodzimy na kuchnię i wybieramy to, co akurat dzisiaj jest ugotowane, a my uwielbiamy takie miejsca. Pamiętacie, jak było u Weroniki w Albanii? No to właśnie to jest taki klimat. Ja już wiem, że będzie pysznie. This is fried aubergine with sauce of tomatoes and cheese. Okay. This chicken cooked from my mother with traditional way, with sauce of tomatoes. Jeszcze te. This is baked souvlaki. Souvlaki. This is baked for 3 hours. Ja uwielbiam takie miejsca, naprawdę. Jak byliśmy tam w kuchni, to pan nam opowiadał, że na przykład to jest z przepisu babci, a to właśnie robiła mama, to się 4 godziny w piekarniku piekło, a tutaj na przykład jest sałatka. Sałatka, która jest też taka typowa dla tej tawerny. Autorski przepis, gdzie jest 40 składników. No i faktycznie jest tutaj pełno wszystkiego i to jest z octem balsamicznym i najlepsze jest to, że pan nam pokazał taką dużą sałatkę i Michał mówi, nie, to jest za duża, nie zjemy. A pan mówi, nie ma problemu, zrobimy wam małą. No i to jest mała sałatka. Na pewno nie wyjdziemy stąd głodni. Zdecydowanie jest tutaj jakiś problem z rozmiarem. Ja zamówiłam zapiekankę mięsną, tą samą, którą Michał jadł w Lixurii. I wczoraj była pyszna i tutaj ją spróbowałam, tu też jest pyszna. Ale porcja jest taka naprawdę konkretna, a Michał zdecydował się na kiełbaski w domowym sosie pomidorowym właśnie z takiego rodzinnego przepisu, więc szkoda było nie spróbować. Przepysznie wyglądały też suwlaki, ale porcja była ogromna, więc myślę, że po prostu nie przejedlibyśmy tego. No, zdecydowanie warto tutaj przyjechać. To miejsce jest świetne i dodatkowo ma przepiękny widok na morze, więc polecamy. Moje jedzenie oczywiście jest zapakowane na wynos, bo nie byłam w stanie zjeść wszystkiego. Trochę sałatki zostawiliśmy, a jeszcze dodatkowo dostaliśmy deserek gratis tutaj. To były takie racuszki w miodzie z cynamonem, naprawdę pyszne. I mimo, że byliśmy już naprawdę totalnie pełni, no to wiecie, słodka dziurka poszło, nie? Jeśli chodzi o rachunek, 42 €, w tym była jeszcze litrowa butelka wody, małe piwo takie 0,3 i 2 lampki wina, więc ja się stąd już zaraz nie podniosę. Na dłuższy wypoczynek dzisiaj wybraliśmy plażę Petani, która jest naprawdę przepiękna i w rankingach, jeśli chodzi o najpiękniejsze plaże Kefalonii, zajmuje zupełnie zasłużenie bardzo wysokie pozycje. Jeśli chodzi o plażę, ona jest piaszczysto-żwirkowa, dojazd jest bardzo dobry, drogą asfaltową i jest parking, który o dziwo jest płatny, bo do tej pory te wszystkie parkingi, które mieliśmy, nie mieliśmy żadnych informacji a propos płatności, natomiast ten
tutaj to jest 7 euro za dobę, ale w sezonie, bo poza sezonem, tak jak dzisiaj, możemy zaparkować zupełnie za darmo. Co ciekawe, dzisiaj ta plaża, może nie mogę powiedzieć, że jest pełna, ale jest tutaj może kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ale głównie to są Grecy. Widać, że to są miejscowi. Jeśli chodzi o udogodnienia, to są 2 tawerny, bar, oczywiście są toalety, płatne leżaki. Na ten moment cena to jest 10 euro za parę leżaków plus parasol. W sezonie to jest 15 euro i w porównaniu na przykład do Ksamilu w Albanii, gdzie wiecie, że u nas na kanale jest naprawdę bardzo dużo filmów w Albanii, to ja ciągle uważam, że im już tam po prostu peron odjechał razem z dworcem, jeśli chodzi o ceny w sezonie, bo ta plaża niczym nie odbiega od plaż w Ksamilu, a cena to jest ciągle 15 euro w najwyższym sezonie, a nie tam 50 czy 100. Więc Kefalonia póki co picobello. Polecamy. Największą atrakcją Argostoli są zdecydowanie żółwie kareta, które można spotkać w porcie. Najczęściej z rana, wtedy kiedy rybacy przypływają tutaj ze swoimi łodziami i oczyszczają swoje sieci, to coś tam uda im się wrzucić do wody, żółwiem uda się coś skubnąć, dlatego bardzo chętnie żeruję w tych okolicach. I słuchajcie, to są naprawdę piękne, majestatyczne zwierzęta. Dorosły osobnik może ważyć nawet 180 kg, więc one są naprawdę wielkie. To nie są takie malutkie żółwiczki, tylko wielkie, piękne żółwie. I co ciekawe, w tych okolicach można je spotkać cały rok, co jest dość niezwykłe. Turyści spacerują zazwyczaj tam i z powrotem w porcie, wypatrując żółwi kareta, na deptaku, jak to w każdej miejscowości turystycznej, ale też na moście, który łączy Argostoli z miejscowością Drapano po drugiej stronie zatoki. Początkowo ten most nie spotkał się z jakimś wielkim entuzjazmem, jeśli chodzi o miejscowych. Myśleli oni, że w czasie ewentualnego ataku wroga most znacznie ułatwi im zdobycie miasta Argostoli. Natomiast most powstał i tak, i to podczas panowania tutaj Imperium Brytyjskiego. W czasie trzęsienia ziemi został on wstrzymany już dla ruchu kołowego i na ten moment służy jako taki deptak. Co ciekawe, pod koniec tego mostu jest obelisk, na którym widniał napis ku chwale Imperium Brytyjskiego w 4 językach, ale nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć jak to się stało, kiedy Wyspy Jońskie przełączono do Grecji, napis w tajemniczych okolicznościach zniknął. Około 3 km od stolicy wyspy, Argostoli, znajdziecie miejsce, które jest dość popularne, bo jego wizerunek widnieje na wielu magnesach z tej miejscowości, a mianowicie latarnię morską Aioli Teodori. Jeśli chodzi o historię jej powstania, to została ona zbudowana na początku XIX wieku na polecenie komisarza brytyjskiego, który w ówczesnym czasie panował nad wyspą. Wprawdzie została zniszczona podczas trzęsienia ziemi, ale potem została odbudowana i co ciekawe, nadal spełnia swoją funkcję, wskazując zbłąkanym żeglarzom światło i drogę do portu. W tym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy smaki na Kefalonie. W kolejnej odsłonie udamy się na północ wyspy, gdzie wybierzemy się na jedną z najmniej dostępnych i dzikich plaż. Odwiedzimy Assos wraz z wenecką twierdzą. Duże i malutkie plaże, miasteczko, które upodobały sobie hollywoodzkie gwiazdy. Spróbujemy kolejnych lokalnych potraw. Do zobaczenia.